Dzień dobry, witam wszystkich hodowców. Dzisiaj z nowym materiałem, w związku z tym, że powoli zbliża się sezon młodych, zbliżają się też i duże upały. Coraz więcej hodowców do nas dzwoni z problemami młodych, następują różnego rodzaju schorzenia, mianowicie oczy puchną, oczy łzawią, nosek smarka, gołąb pnieje, nie trawi, żyga, umiera. No niestety zaczęło się. Także troszeczkę chciałbym tutaj ten materiał poświęcić chorobie młodych. W pierwszej części chciałbym powiedzieć, że odpukać na całe szczęście mnie jako hodowcy nie spotkało jeszcze nigdy ta choroba młodych. Nigdy czegoś takiego nie miałem, że gołębie nie trawiły, żygały, zdychały na potęgę. Starałem się nie doprowadzić do takich rzeczy. W tym roku również na 99% tej choroby nie będę miał, ponieważ nie mam młodych. W dalszej części materiału pokażę w gołębniku, ile tych młodych rzeczywiście mam. Tutaj jeszcze mam przygotowane 4 młode na taką szybką aukcję facebookową, które nie poszły na wspólny gołębnik. W związku z tym, że mówiłem, że gołębiami nie będę leciał, to tych młodych z gołębnika rozpłodowego chciałbym po prostu komuś się, że tak powiem, sprzedać, żeby ktoś się przetestował. A gołębie, które pokażę na dalszej części filmu, to są już gołębie typowo na aukcję przeznaczone, ale to w dalszej części materiału. Drodzy hodowcy, nie wiem czemu tego adeno nigdy nie miałem. Może dlatego, że nigdy nie miałem przepełnienia w gołębniku. Po pierwsze to, co mówiłem na swoich filmach. Nie leczę tych gołębi w ciemno, nie robię im tam jakichś kuracji niepotrzebnych. Najważniejsza rzecz, którą robię, to jest to, że z tymi młodymi jak pracowałem, miałem czas, to co powtarzam nagminnie, że bardzo często łapałem je do kosza i robiłem to tak, że jakby przyzwyczajałem je od tego stresu. Oczywiście nie robiłem tego w takie upalne dni, jak mieliśmy parę dni temu, gdzie temperatura u nas na Śląsku była około 34 stopni. Raczej starałem się to na początku robić w chłodne dni i te pierwsze, powiedzmy, pierwsze razy gołębie były trzymane w gołębniku, w koszu, następnie wypuszczane na gołębnik, delikatnie karmione karmą lekkostrawną, niepełną dawką, dosłownie garść, za godzinkę znowu garść, tak żeby te gołębie się nauczyły tego obejścia z tym koszem. Następnie te gołębie wyciągałem przed gołębnik, trzymałem w cieniu, bądź w domku, bądź w piwnicy i w zależności 2, 4, 6. Na samym końcu robię tak, że gołębie nawet 2 razy, 3 razy są całą noc trzymane, czy to w aucie, czy w piwnicy, w zależności od temperatury. Następnie te gołębie puszczam nie przed gołębnikiem, tylko w gołębniku, żeby te gołębie nabrały takiej ogłady, że nie ma nic takiego złego, ten kosz to nie jest nic takiego złego. Zdarzają się przypadki, że podczas takich, nazwijmy to, przyzwyczajenia gołębi do koszy, zdarzają się, że gołębie niektóre, tam mi przeważnie tak od 2 do 4 do 5 się skuliło, było z takich, powiedzmy, nie, powiem to brzydko, nie wytrzymały tempa. Ja w myśl zasady, że to na wspólne zaczynam się bawić, to święty Piotr wzywa, utylizacja. Nie patrzyłem, czy to po dobrych gołębiach, czy nie, ale jeżeli on sobie tu w takich, powiedzmy, moich małych zabiegach nie mógł poradzić, to nie sądzę, żeby ten gołąb na wspólnym gołębniku przetrwał taką, powiedzmy, masę gołębi i tam nikt nie będzie z nim się zajmował. Jako pojedyncza sztuka chuchał, dmuchał. Druga sprawa, nie spotkałem się, żeby na wspólnym gołębniku, czy to na Krakusie, z którym współpracuję wiele lat, od którego też wiele się nauczyłem, żeby oni mieli adeno. Nie wiem, czym to jest spowodowane. Może też, że te treningi odbywają się najpierw przy gołębniku, potem zaraz do kilometr, 2 i te gołębie są uczone w tych koszach. Nie wiem, wielu hodowców mówi, że jakieś tam szczepionki 2, 3 czy 4 razy praktykowało i to zniwelowało, że tak powiem, okres adeno. A tu bym się też tak warto zaczął zastanowić, czy to właśnie te niepoczwórne szczepienie spowodowało to, że te gołębie przeważnie łapiecie do rąk, łapiecie do kosza, bo jak je zmieniacie, to czy ten kosz też nie spowodował tego, że te gołębie tego adeno nie miały, ale to daje taką rozwagę hodowcom. Ja wiem, że będzie wielu przeciwników, pod tym filmem będzie znowu jakiś tam dużo dziwnych komentarzy. Niemniej jednak dla tych, co po prostu jakieś wnioski wyciągają z tego filmu, nagrywam swoje wewnętrzne przemyślenia. Jeżeli chodzi o tą chorobę młodych, jeżeli ona wystąpi, to drodzy hodowcy, nie ma czegoś takiego jak jakiś magiczny proszek, który po prostu będzie leczył na adeno. To, co mówiłem we wcześniejszych filmach i pokazywałem, że na przykład zamiennik taki czy taki można kupić z apteki za parę złotych. Wiele osób bardzo mylnie rozumuje moje filmy. Myślą, że po prostu przyoszczędzą, kupią tani lek i ten lek pomoże. Drodzy hodowcy, to nie jest tak i mówię to w szczególności tutaj w kierunku gołębi młodych. Wielu z Was robi kurację, ale nie wiem czym, bo to się nie da tego opisać. Te gołębie pewnie świecą w nocy, jak się zgasi światło.
Ale do czego zmierzam? Chciałbym Wam pokazać, jakby uświadomić, że bez badań, bez właściwej diagnozy nie wiadomo, jaki antybiotyk zastosować. A to, że jakaś firma napisze, że ten antybiotyk nazywa się tak, siak czy owak, to tylko ich jest wymysł i jakby chwytliwa nazwa, żeby to po prostu wziąć i sprzedać. Ja tu podam taką prostą rzecz. Wiele osób korzysta z firmy DAC. Ja tu sobie przygotowałem karteczkę, pozwolicie, że wyciągnę. Tutaj postaram się pokazać, wydrukowałem sobie. Jest to taki DAC Adeno Extra. Moi drodzy, ten preparat zawiera lek o nazwie Trimetoprim sulfamethoxazole. Jest to tak zwany stary ludzki Biseptol. Mam nadzieję, że teraz ten film do wielu ludzi dotrze. Ten Biseptol został wykorzystany w preparacie czy w antybiotyku o nazwie Adeno Extra z DAC-a. No i teraz zastanówcie się na logikę, jak Biseptol ludzki stary ma leczyć adeno. No, skoro wiemy, że adeno to jest wirus, jest na niego szczepienie, trzeba się uodpornić. No i tutaj okazuje się, że firma wsypała stary ludzki Biseptol do puszki Adeno Extra i sprzedaje to jako lek na adeno. Co powiem więcej? Dokładnie ta sama substancja czynna, czyli Trimetoprim sulfamethoxazolem, czyli Adeno Extra z DAC-a, dokładnie ta sama substancja występuje u pana Henka de Verda pod postacią Parasol. Czyli to też jest zwykły ludzki Biseptol. Teraz następnie ta sama substancja czynna występuje w filmie Giantel pod nazwą Colistop. Więcej, ta sama substancja czynna pod nazwą Trimetoprim sulfamethoxazole występuje w innej filmie rumuńskiej CES Pharma pod nazwą taką. I drodzy hodowcy, 4 zupełnie różne leki. Jeden jest na adeno, drugi jest na parasol, czyli rozumiem, że to jest na salmonellę. Trzeci jest, no nie piszę na co, jest na ogólne leczenie. A 4. lek jest na coli. I wszystkie... Dobra, mieliśmy tu małe problemy techniczne z kamerą, ale już wracamy. No i wszystkie te leki, które tutaj przedstawiłem, czyli jeszcze raz, Adeno Extra z DAC-a, Colistop z Giantela, Cestamin plus z CES Pharmy plus Parasol od Henka de Verda. Wszystkie te 4 produkty zawierają lek o nazwie Trimetoprim sulfamethoxazolem, tak zwany ludzki stary Biseptol. No to drodzy hodowcy, no to jak to jest? Na co ten Biseptol działa, skoro tu jest na adeno, tu jest na E. coli, tu jest na salmonellę, a tu jest na wszystko? Ja już Wam wytłumaczę, na co ten Biseptol działa. Ten Biseptol działa na bakterie, nie na wirusy, to jest pierwsza rzecz. Po drugie, działa na te bakterie, które są na ten Biseptol wrażliwe. Wrażliwe to znaczy to, że ten Biseptol hamuje wzrost tych bakterii i po prostu je niszczy. I teraz tak, osoby, które na przykład korzystają z firmy Tolisan, ten Biseptol się u nich bardzo dobrze sprawdza, ponieważ nie występuje pod nazwą innej substancji czynnej, ponieważ z tego, co tam przeszukałem wszystkie składy, to Tolisan nie ma w swoich składach, w swoich, powiedzmy, preparatach preparatu o nazwie Biseptol, czyli Trimetoprim sulfamethoxazolem, więc osoby, które zastosują taki preparat, powiedzmy, z innej firmy, gdzie będzie ten skład, nagle wow! Preparat super działa, a tylko dlatego on działa, ponieważ nie stosowaliście go wcześniej. I teraz to cały czas tłumaczę, do czego zmierzam. Jeżeli Wy nie będziecie czytać składu, nie będziecie wiedzieć, co podajecie, to powiem Wam, już dzisiaj zdarzają się takie rzeczy, że wysyłają do nas hodowcy gołębie młode na sekcję zwłok. Jest tam salmonella, jest tam E. coli, jest Cyanobacter, są różne rzeczy, różne bakterie, ale następuje to, że powoli nie mamy czym leczyć, bo dajemy 15 antybiotyków, i po prostu wszystko jest oporne. Jest to oporne dlatego, że po prostu firmy praktykują, tak jak to zrobił Tolisan, co mi się bardzo nie podoba, że po prostu do jednej puszki tak zwane kombi mission włożył Matrixa, gdzie to jest zwykły augmentin dla ludzi, włożył do tego coli adeno, gdzie tam jest amoksycyklina, plus TKK włożył i coś jeszcze, i fungi włożył. Czyli jak policzymy, to w jednej puszce jest 7 czy 8 antybiotyków. Panowie, to działa. Rok, 2, 3, ale jak przyjdzie poważna choroba, to trzeba wykopać duży dół i wziąć worek wapna. Teraz, drodzy hodowcy, jeżeli macie problem z gołębiami albo nie macie go i chcielibyście te gołębie u nas zbadać, to powtórzę to jeszcze raz. Pierwsza rzecz, nie podajecie gołębiom żadnych leków, tylko po prostu bierzecie wymazy, wysyłacie to do nas. Jeżeli jest sytuacja emergency, to znaczy, że coś się dzieje, są upadki, no to najpierw robicie wymazy, a potem, jak to macie w zwyczaju, podajecie w ciemno.
A jeżeli zrobicie na odwrót, najpierw podacie im leki 3-4 dni, nie widzicie reakcji, a potem wysyłacie próbkę, to ta próbka jest niediagnostyczna, ponieważ gołębie zazwyczaj są na mieszance antybiotyków i ta mieszanka powoduje to, że nam zafałszowywuje po prostu delikatnie te wyniki. Teraz, co jeszcze tu chciałbym powiedzieć? W związku z tym, że nie można wysyłać gołębi żywych, no, dużo hodowców decyduje się na wysyłanie gołębi po prostu upadłych, bądź świeżo, że tak powiem, wysłanych do Świętego Piotra w celu wykonania sekcji, no bo umówmy się, czasem są bakterie na nerkach, na wątrobie, gdzieś w płucach, więc żeby takiego gołębia młodego, powiedzmy, bardzo dobrze sprawdzić, to nie wystarczy czasami tylko wymaz z wola, wymaz z tyłka, ale trzeba gołębia poświęcić, wysłać na sekcję. I teraz tutaj powiem Wam, jak taki materiał do nas wysłać. Pierwsza rzecz, gołąb musi być świeży. Świeży to znaczy, że padł ewentualnie w nocy, bądź nad ranem, bądź go ubijamy 15 minut, pół godziny przed wysyłką. Najlepiej zawinąć go w gazetę, nie w worek, dlatego że po prostu worek będzie trzymał temperaturę, nie będzie chodziło powietrze, będzie to się tam wszystko kisło. Druga rzecz, w związku z dużymi temperaturami, najlepiej sobie zamrozić pół litra wody i obok tego gołębia w gazecie, zawiniętego w gazetę, położyć tą półlitrówkę zamrożoną wody i wysłać po prostu do naszego laboratorium. I powiem tak, myślałem, że ten mój przekaz, który teraz tu powiedziałem, jest bardzo prosty, bo wielu osób to przez telefon tłumaczę, ale no, to, co teraz Wam opowiem, to nie jest kawał, to jest sytuacja z życia wzięte i to obrazuje, z jakimi ludźmi mam do czynienia też po części, bo sam bym na to nie wpadł. Opowiedziałem klientowi dokładnie tak jak teraz Państwo, jak ma to zrobić. No przychodzi do mnie paczka. No kurde, otwieram, mówię, no niemożliwe, jest gazeta, jest woda mineralna, zamrożona, elegancko, no wszystko super. Biorę tego gołębia, zaczynam tego gołębia oskubować, żeby po prostu otworzyć go, zobaczyć w środku. No i patrzę, ten gołąb taki coś, no nie wyglądał jakby był tam sprzed 2 dni upadku, ani sprzed 1, tylko coś tak trochę nie bardzo. Patrzę, te pióra jakieś takie przyciemnawe. Dzwonię do klienta i się go pytam, wie Pan co, ten gołąb taki, no to coś tak nie bardzo wygląda, ale niech Pan mi powie, czemu on ma takie po prostu zaciemnienia na piórach. No a klient mi tłumaczy, że on wykopał gołębia, który mu 3 dni wcześniej zdechł, bo na tym mu bardziej zależało i wpadł na pomysł, że to będzie lepsza diagnoza, ponieważ gołąb, który 3 dni leżał w ziemi, został wykopany, przepłuchany powietrzem z kompresora, wysłany do laboratorium. Panowie, taka próbka się nie nadaje. Więc jeżeli Wam zależy na Waszych gołębiach, to róbcie te badania wcześniej, a nie jak Wam gołębie już padają dziesiątkami, czy ileś tych sztuk naście. I nie ekshumujcie gołębi, bo to nie jest żal. My tylko mamy tak, klient zdenerwowany, bo nie ma dobrego wyniku, my zdenerwowani, bo materiał niediagnostyczny, nie bardzo jest za co klienta skasować, a jeszcze musimy to zutylizować i proszę Państwa, smród w laboratorium potężny. Także to jest taka rzecz nieśmieszna. Myślałem, że to jest logiczne i proste. Proszę nie wysyłać gołębi 2-3-dniowych i broń Panie Boże ekshumowanych. Drodzy hodowcy, konsensus tej mojej wypowiedzi do Was jest bardzo prosty, bo dużo hodowców dzwoni, na przykład mówi, że ma salmonellę, bo tam stawy spuchły, jaki lek tu podać, że ja muszę wiedzieć. Słuchajcie, gdyby to było takie proste i ja bym wiedział, jaki lek podać, to w życiu nie otwierałbym laboratorium, tylko kupiłbym też 4 betoniarki, fajne fartuchy, wziął z 2-3 panie i mieszał te puszki jak większość firm, która jest na rynku. Ale ponieważ to nie jest takie proste, a my to staramy się robić rzetelnie, zależy nam na dobru hodowców, na jego kieszeni i przede wszystkim na dobru gołębi, więc niestety bez badań nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Ostatnio dzwonił do mnie klient, który mówi, że ma salmonellę, stwierdzoną był u lekarza i żebym mu lek zaproponował. No tłumaczę mu jak krowa na miedzy, że no nie wiem który, że zazwyczaj na salmonellę są 4 rodzaje leku, które można by zastosować, ale żeby dokładnie wiedzieć, to niech sprawdzi na antybiogramie, jaki ma szczep, na co jest oporny i wtedy mu pomogę, dobiorę, chociaż u mnie badań nie robił, nie ma problemu, pomogę, bo jestem człowiekiem dobrego serca. No to on mi mówi, że on nie ma antybiogramu, nie ma wyniku. Ja mówię, no to jak masz salmonellę? No, nie wiadomo jak, ktoś mu tam stwierdził, miał. Wysyłam mu za jego, że tak powiem, zgodą, wydawało mi się, że wytłumaczyłem, że wysyłam mu 4 leki, które mogą działać. No i on do mnie dzwoni, że tak powiem, z pretensjami, no ale który ja mam zrobić? Ja mówię, no proszę Pana, tak samo jak ja mogę wybrać, tak samo może Pan wybrać, to Pan będzie miał do siebie pretensje, że Panu padło resztę stada. Dlaczego tak mówię? Bo jeżeli wybrałbym ja mu lek, a ten lek, na przykład ta salmonella, czy ta bakteria, która była w stadzie, byłaby oporna, to znaczy, że ten lek na nią by nie działał, to ten lek spowodowałby taką rzecz, że zabiłby wszystkie dobre bakterie, a złą bakterię, ponieważ nie działa, ona by się jeszcze bardziej rozmnożyła. Dlatego podkreślę to jeszcze raz. Jeżeli ktoś nam dzwoni na chorobę młodych, nie ma. Każda choroba młodych i każda choroba starego gołębia jest rozpatrywana pod kątem badań. Jeżeli my wiemy, co zrobić,
albo na przykład są problemy z trawieniami. Jest też wiele substancji, które na przykład do okresu wyniku zalecam swoim klientom, że na przykład niech zastosują to, niech spróbują tego. Są to też wiele leków bez recepty, ale tego nie będę nagrywał w filmie, ponieważ każdy przypadek wtedy jakby rozpatruję indywidualnie i nie chcę tutaj nikomu wyrządzić krzywdy. Wiele osób też dzwoni z tymi oczami, że oczy biorą, puchną. No, nie mówię, że mamy 100% środek, ale znaleźliśmy lekarstwo, które działa na to, ale działa tylko jeżeli to stwierdzimy. Więc nie dzwońcie do mnie, nie pytajcie, że co na te oczy, albo jak się nazywał ten zamiennik, bo my jakby dajemy lekarstwa tylko na stwierdzone choroby, czy tylko pomagamy w stwierdzonych chorobach, a nie po to waszą ułańską fantazję, że gołąb kichnął, zasmarkał, albo puścił brzydkiego kleksa, bo za dużo wody się napił i wy już na siłę chcecie ładować leki. Jak chcecie korzystać z takich leków mieszanek antybiotykowych, jest tego na rynku, proszę zobaczyć, tylko też popatrzcie na ceny. Ja to wziąłem z internetu. Adeno Extra 20 euro. Coli, akurat tutaj nie było ceny. Parastop, też w Polsce około 100, Cest Pharma 30 euro. A ludzki Biseptol w aptece 18 zł. I to jest to samo co to. I drodzy hodowcy, jeszcze raz wam to powiem. Ten Biseptol wam nie pomoże, jak go podacie, jak nie będziecie wiedzieli, czy on u was działa. A jeżeli stosowaliście preparaty z tych firm, ja tu znalazłem 4 podstawowe, które tylko wszedłem na internet, ale ten Biseptol jest w wielu różnych preparatach używany, dlatego musimy robić te antybiogramy, musimy wiedzieć, co jest wrażliwe i jak wtedy pomóc danemu stadu, danemu hodowcy. Także tak jeszcze raz, to nie jest takie proste. A na samym końcu, drodzy hodowcy, chciałbym wam powiedzieć tak, że jak nie wykończy was adeno, to wykończy was regulamin Polskiego Związku na stare. Ten regulamin, panowie, jest do zmiany. Tu tylko po prostu tytułem wstępu, że będzie osobny film pod tytułem Patologie w Polskim Związku Hodowców Gołębi Pocztowych. Czekam tylko na, że tak powiem, materiały z całej Polski od moich detektywów, żeby pozgrywali mi te materiały, które chcą, wydobyli te informacje, które chcą. To, co się dzieje w niektórych oddziałach, to jest po prostu żenada. Wiem to bezpośrednio od mojego klienta, podam tylko przykład, nie podam konkretnie oddziału, ale mam nadzieję, że panowie z okolic Warszawy wiedzą, o kogo chodzi. Proszę mi powiedzieć, panowie, na jakiej podstawie zrobiliście taki numer, że przychodzi, jest lot oddziałowy, jest lista oddziałowa, po czym gościu, który miał pierwszego gołębia, akurat jest to mój klient, w ogóle mu kompletnie na tym nie zależy, na tych wynikach, on po prostu się bawi w tym. I proszę mi powiedzieć, na jakiej podstawie zrobiliście tak, że gołębie do 9:13 to uciekły z kabiny i skasowaliście pierwszego gołębia, a 9:14 już gołębie nie uciekły z kabiny. Jak wy to liczycie, jak wy to robicie? Druga rzecz, kolejny oddział dla dobra hodowców, 500 w sobotę wypuszczanie, ładowanie w czwartek o 13. Gdzie tu jest dobro gołębi? Drodzy hodowcy, to będzie osobny temat, tylko teraz już wam powiem, że na przykład, żebyście byli świadomi, że walczycie o jakiegoś mistrza Polski GMP, a wy tych gołębi wcale nie musicie nimi lecieć według tego regulaminu, a możecie mieć olimpijczyki. Bo FCI nie wymaga od was tego, żebyście lecieli w weekend, żebyście wkładali gołębie jako pierwsze i żebyście drukowali do 2 minut. To jest wszystko wymysł naszego związku, który niby ma tutaj hodowcom ulepszać, coś zrobić. Proszę Państwa, wprowadzacie coś, żebyście nie oszukiwali i tak ludzie oszukują. Pan Grzegorz L. z oddziału. Kielce oszukane. Następne oszukane. Jakoś te Wasze regulacje w żaden sposób nie działają. Powiem więcej, zażynacie ten sport. Zażynacie ten sport w Polsce. Ludzie masowo odchodzą, rezygnują. Rezygnują przez te Wasze abstrakcyjne regulaminy, abstrakcyjne podejścia. I też przez winę hodowców. Drodzy hodowcy, mówię to do starszych graczy. Śmiejecie się z młodych, którzy przychodzą. Nie dajecie im w żaden sposób ze sobą rywalizować. Nie pomożecie im. Śmiejecie się za ich plecami, ale pamiętajcie jedno. Jak ci dawacze konkursów znikną, z czego wy będziecie robić wyniki? Dobry lot. Bo ja już nie lecę, bo nie jest dobry. W tym związku.